Bo job crafting to jest ewolucja, a nie rewolucja. Ja też to lubię powtarzać, tak? I znowu właśnie wracamy do tego podstawowego zastrzeżenia, które się bardzo często pojawia, że jak ja teraz pracownikom pozwolę przekształcać moją pracę, to wszyscy teraz będą chcieli być prezesami, nie? To albo przyjdą i powiedzą, że to ja teraz tej roboty nie robię, bo ona jest niezgodna z moimi potrzebami, nie? Nie robię tego i tego. Tak, bo to mi tam nie leży specjalnie, to nie są moje ulubione aktywności, ja tutaj nie czuję stanu flow, więc to tam niech ktoś inny to zrobi, nie? Mogą być naprawdę minimalne rzeczy, minimalne zmiany, które my wprowadzamy świadomie właśnie w naszym otoczeniu, czy w naszej codzienności zawodowej, po to, żeby nam się pracowało lepiej, fajniej i przyjemniej. Jeżeli widzimy u siebie tego typu takie stany apatyczne, czy takiej nudy, czy pustki i spadku takiej motywacji w kontekście zawodowym, to myślę, że to jest idealny moment, żeby coś z tym zrobić i tutaj wprowadzić na przykład rozwiązania z job craftingu, czy przekształcania pracy, bo jeżeli tego nie zagospodarujemy, albo nie zajmiemy się tym wcześniej, no to może nas poprowadzić właśnie do depresji, czy już do wypalenia zawodowego. My możemy sobie przechodzić z firmy do firmy i szukać właśnie tego idealnego szefa, tego idealnego stanowiska, idealnego zespołu, ale dopóki nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, na czym nam zależy i co my tak naprawdę wnosimy do tej pracy i jakie potrzeby nasze ona powinna spełniać, albo nie zaczniemy tej pracy właśnie przekształcać samodzielnie, trochę oddolnie w jakimś sensie, no to ona nigdy nie będzie idealna. Cześć! Tu podcast Zwinność Osobista, ale nie reguluj odbiornika. Ja nazywam się Sylwia Zabielska i będę gospodynią dzisiejszego odcinka, a to dlatego, że nastąpiła zamiana ról i w roli gościa wystąpi sam Bartek Olejniczak. Może nie wiecie tego o Bartku, ale oprócz bycia gospodarzem tego podcastu, jest on również konsultantem HR, który pomaga liderom organizacji budować efektywne i zaangażowane zespoły, praktykiem psychologii pozytywnej, facylitatorem metody job crafting, trenerem i coachem. A o czym będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku? Coraz częściej słyszymy o problemach ludzi w pracy. Spada zaangażowanie, zwiększa się wypalenie zawodowe, wiele osób narzeka na brak rozwoju, nudę, brak spełnienia w pracy, a jedyna rada, jaką można znaleźć w internecie, kiedy ktoś opisuje takie problemy, to jest rzuć tę pracę. I bardzo fajnie, ale nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby od tak rzucać pracę. Dodatkowo nie ma gwarancji, że nowa praca będzie dużo lepsza, bo przecież zakres pracy na nowym stanowisku będzie dalej mniej więcej taki sam. I istnieje ryzyko, że te problemy ze starej pracy przeniesiemy do nowej pracy. Dlatego chciałam porozmawiać z Bartkiem w roli gościa, ponieważ on zna metodę, którą warto przetestować, jeżeli chcemy mieć pracę, która będzie lepiej odpowiadać naszym potrzebom, celom i umiejętnościom i to bez zmieniania pracy. Czyli operacja, którą możemy przeprowadzić na naszej obecnej pracy, a która pozwoli nam dopasować ją bardziej do siebie. Brzmi ciekawie? Przywitajmy naszego gościa. Cześć Bartek, witam cię serdecznie w twoim podcaście. Cześć Sylwia. Dziękuję za zaproszenie. Tak pół żartem, pół serio, ale dziękuję też za inicjatywę, bo to twój był pomysł, żeby rzeczywiście tutaj przyjść i mnie przepytać i to był bardzo fajny, bardzo dobry pomysł, bo mi ten temat dzisiejszego odcinka też już od dawna chodził po głowie, tylko widzisz, to jest taka moja prokrastynacja, kiedy ja mam się zabrać za coś, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o nagrywanie podcastów solowych, to mi to idzie jak krew z nosa, więc zdecydowanie opcja zderzenia myśli w takim temacie z drugą osobą jest dla mnie bardziej komfortowa, więc dzięki za to. Super, bardzo się cieszę, ale nie chwal dnia przed zachodem słońca. Zobaczymy, jak się będziesz czuł na koniec, jak cię tutaj przemagluję. Okej, zapraszam. Bardzo się cieszę i jestem bardzo ciekawa tej metody. Więc Bartek, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o job craftingu i dlaczego w ogóle się nim zainteresowałeś? Okej. Job crafting, wiesz, ja poznałem na studiach psychologii pozytywnej. Ja te studia zacząłem już w trakcie pandemii w 2020 roku i to z takich bardziej osobistych powodów, bo miałem taką potrzebę, zresztą
potrzebę. Zauważyłem zresztą u siebie w tamtym okresie czasu, pewnie jak zdecydowana większość z nas właśnie w 2020 czy 2021 roku, takie dość spore spadki satysfakcji życiowej, takiej szeroko pojętej. No a z drugiej strony też miałem sporo takich zmian życiowych, dość dużych, jak chociażby narodziny córki, które też w dużym stopniu wpłynęły na mnie i na to, jak moje życie wyglądało w tamtym okresie. I te studia z psychologii pozytywnej wybrałem, żeby tak się skupić trochę na sobie i znaleźć trochę więcej takiej dobrej energii, albo odzyskać taką dobrą energię w życiu. Natomiast w ramach tych studiów no, były też moduły związane właśnie z wykorzystaniem i zaimplementowaniem psychologii pozytywnej w ogóle w organizacjach i w firmach i w biznesie. I rzeczywiście jeden z takich wątków i bardzo fajny moduł dotyczył właśnie jobcraftingu. Więc tamten jobcrafting po raz pierwszy tak naprawdę rzucił mi się w oczy, w uszy i to, co tak naprawdę największe na mnie zrobiło wrażenie i to w ogóle w całej psychologii pozytywnej, a już w kontekście jobcraftingu to już szczególnie, że my jako ludzie mamy bardzo dużą sprawczość i bardzo duży wpływ na to, jak niektóre elementy naszego życia wyglądają. Z czego widzisz, i może to jest problem, rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę, albo może nie, że rzadko kiedy, ale są na pewno osoby, które tak bardziej przyjmują wszystko, co tam im się zdarzy, zamiast właśnie przejąć kontrolę nad rzeczywistością. Więc ta sprawczość i takie postawienie siebie w roli kierowcy i takiej osoby, która właśnie trzyma kierownicę i samodzielnie może zdecydować o tym, jak to moje życie zawodowe wygląda, czy jak tam na przykład moja codzienność zawodowa czy praca wygląda. Oczywiście nie w 100%, bo tutaj pewnie też będziemy o tym mówić, co wpływa w ogóle na to nasze zaangażowanie, na tą satysfakcję czy codzienną motywację do pracy, bo tych elementów jest wiele, ale jednak taki obszar sprawstwa po naszej stronie jest bardzo duży. I to mi się spodobało, bo dla mnie taka proaktywność w działaniu jest taką może nawet kompetencją przyszłości, bo to też jest cecha, którą można przyswoić i którą można w sobie wykształcić, a myślę, że jest ona bardzo potrzebna w obecnych czasach i myślę, że warto tak proaktywnie do naszego życia w bardzo szerokim kontekście podchodzić. No i właśnie, także w życiu zawodowym. Pewnie. Myślę, że wielu naszych słuchaczy wie, czym jest psychologia, ale użyłeś określenia psychologia pozytywna. Czy mógłbyś powiedzieć, czego cię uczą na takich studiach? Czym jest psychologia pozytywna? Tak, wiesz co, no psychologia pozytywna jest nauką, która, wiesz, dość porównując ogólnie do psychologii jako nauki, jest dość młoda, bo psychologia pozytywna została wyodrębniona, czy tak zaczęła być opisywana dopiero na początku lat 90. Do tamtego czasu psychologowie zwykle zajmowali się tym wszystkim, co złe w naszym życiu i jak sobie z tym radzić i jak tutaj z tych traum życiowych wychodzić. Natomiast Martin Seligman, czyli ojciec, założyciel tak naprawdę psychologii pozytywnej, no on również się tym zajmował i to były początki jego kariery, czyli zajmowanie się tutaj, wiesz, traumami czy wspieraniem osób właśnie z wychodzeniem z takich kryzysów życiowych. Natomiast w pewnym momencie on doszedł do wniosku, że zamiast leczyć tutaj już te skutki właśnie pewnych sytuacji w naszym życiu, może warto w ogóle w pierwszej kolejności się skupić na prewencji i zapobieganiu. Więc psychologia pozytywna skupia się na tym, jak osiągnąć taki szeroko rozumiany dobrostan w różnych obszarach czy w różnych dziedzinach naszego życia. Więc tutaj mówimy o różnych metodach, narzędziach, które właśnie wspierają nasz rozwój, taki w każdym tak naprawdę aspekcie naszego życia. Bo tak jak mówiłem, możemy mówić o wykorzystaniu psychologii pozytywnej w naszym rozwoju osobistym, w organizacjach, w związkach, w których jesteśmy, więc tutaj tych narzędzi psychologia pozytywna daje całkiem sporo. Ostatnio chciałabym powiedzieć, że gdzieś przeczytałam, ale nie oszukujmy się, pewnie widziałam jakiś filmik w internecie, wycinek z wywiadu z Brené Brown i ona została zapytana, jaka emocja jest najtrudniejsza, z jaką emocją jest się najtrudniej poradzić i zaskakująco ona powiedziała, że szczęście.
joy, radość. Aha. Że z jakiegoś powodu, kiedy czujemy szczęście, to jest tak jakoś niekomfortowe, że od razu katastrofizujemy. Myślimy, dobra, ale to na pewno tylko chwilę i zaraz się wszystko spartoli. Że takie odczuwanie szczęścia zaskakujące, wbrew pozorom, jest bardzo trudną emocją. A nie dziwię się, ja też się łapię na tym, że jak coś się przez długi okres czasu mi udaje, to mam poczucie, że zaraz się coś wywali. Na szczęście w zeszłym tygodniu miałem stłuczkę samochodową, więc mam poczucie, że teraz mi się wyzerowało mi się, więc teraz już mogę z powrotem się cieszyć. Nie, że doszło do tego momentu, kiedy coś tam się popsuło na drodze, ale nie, oczywiście pół żartem, pół serio. Natomiast tak, rzeczywiście myślę, że to szczęście jest taką trudną emocją, raz, że ciężko ją wyłapać. My najczęściej pewnie dostrzegamy szczęście, kiedy patrzymy w przeszłość i wiemy, że w którymś momencie byliśmy szczęśliwi. No albo z drugiej strony też się mówi o szczęściu, czy o tych wszystkich pozytywnych emocjach, że jak za bardzo się skupiamy na tym, że chcielibyśmy je mieć, w tym momencie zaczynamy zauważać, że jak wielu rzeczy nam na przykład brakuje jeszcze, żeby to szczęście mieć, tak? Albo skoro myślimy, że chcielibyśmy być szczęśliwi, no to znaczy, że teraz nie jesteśmy, czyli to gdzieś tam podświadomie trochę na nas wpływa. Więc to jest bardzo, bardzo ulotne i myślę, że w kontekście właśnie szczęścia, czy w życiu prywatnym, czy też zawodowym, to jest taki bardzo indywidualny temat, ale tak jak mówię, psychologia pozytywna podsuwa różne metody i narzędzia, które można i pewnie warto testować na sobie i próbować, a potem się trzymać tego, co powiedzmy w jakimś tam stopniu zaobserwujemy, że ma taki pozytywny wpływ na nas. Pewnie. Jeden z bohaterów The Office serialu powiedział, że gdyby tylko był sposób, żeby wiedzieć, że jesteśmy w starych, dobrych czasach, kiedy jesteśmy w starych, dobrych czasach. Tak. Dobra, super, dokładnie. Dzięki. No to dla kogo jest job crafting? W jakiej sytuacji zawodowej, w jakim momencie swojej kariery powinnam pomyśleć, o kurna, to powinnam napisać do Bartka, albo kiedy powinnam się zainteresować tą metodą i kiedy ona byłaby dla mnie. Okej. Wiesz, job crafting, czyli tak już też tłumacząc na polskie, na nasze przekształcanie pracy, to jest taka metoda, która może pomóc w wielu takich sytuacjach w kontekście naszym zawodowym, bo dobra, to może za chwilkę tutaj o tych momentach konkretnych, ale widzisz, bo ja mam wrażenie, że my szczególnie na przestrzeni ostatnich 3-4 lat, kiedy w ogóle ten kontekst takiego budowania zaangażowania, czy w ogóle well-beingu, czy dobrostanu w pracy, w życiu zawodowym w ogóle się okazał ważny, tak? Bo tutaj te tematy dbania o swoje zdrowie psychiczne wybiły z wiadomych względów na przestrzeni ostatnich lat, ale znowu mam wrażenie, że my się skupiamy tylko na dwóch skrajnościach, czyli w kontekście właśnie takiego zdrowia mentalnego, czy też w kontekście zawodowym, albo na depresji, na wypaleniu zawodowym, czyli co zrobić, żeby się nie wypalić, albo w jaki sposób, jak już czujesz, że jesteś na granicy wypalenia, depresji, no to jak tutaj ogarnąć sobie życie zawodowe, albo co, drogi menadżerze, możesz zrobić, jak masz pracowników z wypaleniem zawodowym, albo z drugiej strony, co zrobić, żeby być szczęśliwym w życiu i tutaj, wiesz, skakać po łące i rozsiewać kwiatki. Natomiast jeszcze w kontekście właśnie całej psychologii jest taki stan opisywany jako słabnięcie, tak zwane. Czyli to jest taki moment, kiedy my pod kątem psychicznym nie jesteśmy chorzy, nie mamy zaburzeń psychicznych, takich właśnie jak na przykład depresja, czy inne takie stany chorobowe. Lekarz nie ma kodu zaburzenia. Tak, więc pod kątem psychicznym możemy powiedzieć, że jesteśmy zdrowi, ale też nie jesteśmy w jakimś takim na takim szczytowym poziomie mentalnym pod kątem takiego well-beingu, że po prostu się czujemy dobrze, nie? Czyli są takie momenty, kiedy jesteśmy zdrowi, wiesz, nie mamy gorączki, ale nie czujemy się dobrze. Czyli jest taki stan takiej apatii, takiej nudy, takiej pustki w życiu. I Adam Grant to opisuje jako taki stan rozlewający się taki na całe życie takiego ogólnego ble.
Nie? Czyli nie jesteś w stanie tego w jakiś sposób opisać. No po angielsku jest takie, nawet słówko już wymyślono, languishing na to, czyli to jest taki okres takiego jałowienia, tak? A w psychologii mówimy właśnie o takim stanie słabnięcia, tak? Gdzie rzeczywiście trochę ten nastrój nam siada i myślę, że my wszyscy możemy bardzo dobrze sobie przypomnieć ten nastrój właśnie z pierwszych miesięcy COVID-u, bo zdecydowana większość z nas po prostu była w takim stanie. My nie byliśmy chorzy pod kątem właśnie zaburzeń psychicznych, przynajmniej zdecydowana większość z nas, ale był ten spadek właśnie takiej motywacji, takiego poczucia jakiegoś tam sensu, zadowolenia z życia z wiadomych względów, tak? Izolacji, odcięcia kontaktów społecznych, czy w ogóle niepewności. Więc tego typu sytuacje i ten stan słabnięcia, on się może pojawiać w dalszym ciągu u wielu osób. No i właśnie, jeżeli się widzi, że się ma to takie uczucie i to nie jest taki moment, że my nienawidzimy, to właśnie to nie musi być związane z tym, że na przykład nienawidzimy poniedziałków albo nienawidzimy naszej pracy, tylko tak podchodzimy z taką apatią, z taką, coś tam będzie, pójdę, zrobię. Tak jest życie, nie? Większość pewnie ludzi uważa, że to jest zupełnie normalne, że nie wiem, nie lubi właśnie się w tej pracy, tak człowiek męczy, czeka na tą 17. Dokładnie. Zwyczailiśmy się, nie? Dokładnie. Więc myślę, że to jest taki najlepszy moment, jeżeli widzimy u siebie tego typu takie stany apatyczne, czy takiej nudy, czy pustki i spadku takiej motywacji w kontekście zawodowym, to myślę, że to jest idealny moment, żeby coś z tym zrobić. I tutaj wprowadzić na przykład rozwiązania z job craftingu czy przekształcania pracy, bo jeżeli tego nie zagospodarujemy albo nie zajmiemy się tym wcześniej, no to może nas poprowadzić właśnie do depresji czy już do wypalenia zawodowego, nie? Więc to myślę, że to może być taki moment, taka wskazówka. Okej, czyli jeżeli czuję się to wtedy to jest dobry moment, żeby nie dopuścić, tak? Czyli tak jak mówiłeś o psychologii pozytywnej, że to jest pewna prewencja. Czyli pewnie dbaść o to, żeby się nam nie pogorszyło. Super, no i teraz na czym polega ta metoda? Co się robi na takich spotkaniach? Co się robi na tych szkoleniach, żeby zamienić w jej? Okej. Wiesz co, to nadając temu job craftingowi, temu przekształcaniu pracy taką definicję i ubierając to w jakieś konkretne ramy, to mówiąc wprost i tak najprostszym językiem, to jest personalizowanie naszej pracy. Czyli my bierzemy naszą pracę, nasze zadania, nasze obowiązki, które mamy na co dzień i sprawiamy, że one są bardziej nasze, ale w taki sposób, że my dodajemy do tych naszych zadań albo uwzględniamy w tych zadaniach nasze potrzeby, nasze wewnętrzne zasoby, nasze preferencje dotyczące tego, w jaki sposób my na przykład tą pracę wykorzystujemy. Bo pewnie też się zgodzisz ze mną i zresztą to myślę, że nasi słuchacze czy nasze słuchaczki też obserwują coś takiego, że może być na przykład w jednej firmie zatrudnionych kilka osób na przykład na identycznym stanowisku, tak? Czyli, nie wiem, mamy na przykład z naszego środowiska HR-owców w jednym zespole, tak? Czy rekruterów na przykład. W jednej firmie jeden zespół rekrutacyjny, czyli wszyscy od góry do dołu tam 5-10 osób ma ten sam opis stanowiska, prawda? Ale jak się przyjrzymy każdej z tych osób, to jednak każdy wykonuje tą pracę w trochę inny sposób, tak? Skupia się na czymś innym. W trochę inny sposób, nie wiem, rozmawia z kandydatami albo skupia się na innych aspektach swojej codziennej pracy. Czyli my bierzemy i w jakiś sposób tą pracę przekształcamy tak czy inaczej. Tylko cała zabawa polega na tym, żeby to było świadome i żebyśmy my z jednej strony uwzględniając samoświadomość i to jest kluczowy element rzeczywiście taki podstawowy w przekształcaniu pracy, czyli samoświadomość, bo my musimy wiedzieć, co jest naszymi zasobami, albo czego my potrzebujemy, albo jakie mamy preferencje w kontekście właśnie naszego życia zawodowego. I potem zaczynamy proaktywnie je wprowadzać, te nasze zasoby, czy te nasze mocne strony, czy zaczynamy realizować nasze potrzeby na gruncie zawodowym, biorąc właśnie te nasze codzienne zadania, obowiązki i tutaj je zmieniając trochę pod siebie. Więc to jest taki proces, który się dzieje bardzo często indywidualnie, tak jak wspomniałem, wiele osób, jeżeli na przykład byśmy wzięli osoby, które są, z zespołów, z organizacji postrzegane jako takie najbardziej zaangażowane, najbardziej zmotywowane, czy tacy, top performerzy, to te osoby bardzo często już tą pracę przekształcają, tylko właśnie rzadko kiedy zdają sobie z tego sprawę.
Tak, mogą nie wiedzieć, że to się tak nazywa. Natomiast całe, tak jak mówisz, spotkania, szkolenia, warsztaty, one pomagają przejść przez ten cały proces. Pomagają z jednej strony właśnie nazwać to wszystko, co dobre u mnie w środeczku, jakie to są te moje zasoby, z których mogę korzystać, a z drugiej strony patrzymy na tą naszą pracę i zaczynamy łączyć te elementy, nie? Czyli które z tych moich umiejętności, czy które z tych moich właśnie zasobów mogę wykorzystać w których aspektach mojej pracy, tak żeby ta praca dawała mi więcej sensu, czy więcej satysfakcji na co dzień. I to jest faktycznie możliwe. Czy mógłbyś podać jakiś przykład? Bo myślę, że wielu naszych słuchaczy sobie myśli, ja tam sobie mogę chcieć. Ale moja robota polega na przykład na wypełnianiu tabelek i ta robota dalej musi być zrobiona i mi szef nie będzie chciał słuchać o moich zasobach. To był też chyba taki zarzut, który często się pojawiał w kierunku pracy na silnych stronach. Że silne strony, ale te rzeczy, które są w cudzysłowie moją słabą stroną, to ja dalej je muszę zrobić. Czy może jakiś przykład, jak to potem wygląda faktycznie w praktyce? No bo mamy jakiś zakres obowiązków, za coś nam płacą. Tak. Tu absolutnie, to też pewnie za chwilkę o tym porozmawiamy, o takich obawach, jeżeli chodzi o liderów czy o całe firmy wobec jobcraftingu i wobec tego przekształcania pracy, bo jedną z takich obaw właśnie jest to, że teraz pracownicy przyjdą i będą chcieli robić tylko to, na co mają ochotę. I oczywiście absolutnie tak nie jest, bo tu, tak jak mówię, bierzemy nasze stanowisko, nasze zadania, nasze obowiązki i zastanawiamy się, jak możemy siebie do tej pracy tutaj dodać. Wiesz, to jobcrafting w ogóle został po raz pierwszy opisany w 2001 roku. No i co ciekawe, właśnie grupa badawcza, która została wykorzystana do tego badania, to było badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Stanowym, w Szpitalu Uniwersyteckim w Michigan i grupą badawczą był personel sprzątający w tym szpitalu, tak? I to było w ogóle badanie zaangażowania i badanie sensu pracy. Tam absolutnie nie było mowy o jakimś jobcraftingu. On się tak narodził trochę gdzieś tam po boku, bocznie. No bo tak jak się pewnie możesz domyślić, jeżeli pójdziesz do jakiegokolwiek szpitala i zaczniesz rozmawiać z personelem sprzątającym o tym, jak bardzo ta praca jest dla pana satysfakcjonująca, albo jak tutaj wpływa na pana szczęście w życiu, no to zdecydowana większość ludzi powie no i tak było. No i rzeczywiście tam było bodajże ponad 80% osób, które powiedziały, że no to praca jak praca, no przychodzę, robię, sprzątam i wychodzę. Natomiast okazuje się, że było wśród tych osób jednak te 10-15% osób, które na tą swoją pracę patrzyły zupełnie inaczej. Postrzegały ją jako ważną, jako wartościową, jako taką, która pozwala im się spełniać i w ogóle, wiesz, daje im motywację na co dzień. No i właśnie okazało się, że to, co różni te wszystkie osoby, to, że te osoby przekształcają swoją pracę. Bardzo często nieświadomie. Wiesz, były w ramach tej grupy badawczej panie sprzątające, które na przykład, jeżeli widziały, że na oddziale szpitalnym są jacyś pacjenci, którzy na przykład nie są odwiedzani za często przez rodzinę czy znajomych, to na przykład tak sobie układały harmonogram w pracy, żeby tam do tej sali tam 2 czy 3 razy w ciągu dnia na przykład zajrzeć i na przykład z tym pacjentem sobie gdzieś tam porozmawiać, tak? Były osoby, które jak widziały, że gdzieś tam jakaś rodzina czy przyjaciele gdzieś błądzą po tych szpitalnych korytarzach i szukają gdzieś tam pokoju, to na przykład podprowadzały, rozmawiały, coś tam opowiadały po drodze i tak dalej, tak? Były osoby też w personelu sprzątającym, które zmieniały dekoracje w pokojach. Jeżeli na przykład jakiś pacjent był przywiązany do łóżka i nie był w stanie wstawać, tak? To tam przynosiły kwiatki, przewieszały obrazy, żeby temu pacjentowi gdzieś tam się, wiesz, coś zmieniało w jego otoczeniu i jemu było trochę milej, nie? Czyli te osoby właśnie brały swoje standardowe zadania i obowiązki, czyli zamiast tylko wejść i posprzątać, to jednak w większym stopniu się angażowały w pewne rzeczy. Ja też widziałem, jest też taki wywiad gdzieś chyba na YouTubie z kolei z innego badania albo czy z jakiejś takiej innej sytuacji, ale też w kontekście jobcraftingowym, gdzie na przykład też jedna z pań pracująca w szpitalu z kolei na wydziale onkologii opowiadała o tym, że dla niej bardzo jest istotne to, że ona w swojej codziennej pracy wnosi do tej pracy dużo pozytywnej energii, bo ona wie, że to, czego potrzebują tam pacjenci, właśnie którzy się pojawiają
na tym oddziale, to jest uśmiech, to jest dobra energia, to jest wsparcie, więc ona po prostu podchodzi, zagaduje, uśmiecha się i w taki sposób tą dobrą energię gdzieś tam stara się dzielić. No ale to są takie przykłady bardzo, wiesz, szpitalne i możemy mieć poczucie, że takie bardzo wyizolowane. No ale na przykład w naszym kontekście, w kontekście zawodowym. Ja ostatnio miałem warsztaty właśnie z jobcraftingu dla rekruterów w Sourcing Academy organizowanym przez Kasię Tank i tam na przykład rozmawialiśmy właśnie o tym, jak można w kontekście pracy rekrutera na przykład przekształcać swoją pracę. I znowu bardzo banalny przykład uświadomienia sobie, kiedy ja w ciągu dnia mam energię do działania, mam więcej energii rano czy na przykład po południu. No i jeżeli na przykład wiem, że rano jestem nie do życia, to też na przykład tam dziewczyny wspominały o tym, że wiedzą, że ustawiają sobie rozmowy rekrutacyjne z kandydatami wtedy, kiedy właśnie się czują bardziej energetycznie doładowane, czyli tam na przykład od jakiejś do jakiejś godziny, tak? Albo z drugiej strony mają świadomość, że jeżeli tych rozmów danego dnia jest za dużo, to kluczowe jest, żeby gdzieś tam zrobić sobie, czy wyjść na jakiś spacer, zrobić sobie jakąś przerwę pomiędzy takimi blokami rozmów, żeby, wiesz, odświeżyć głowę i wyjść trochę z takiego schematu. To nie są jakieś, ja sobie zdaję doskonale sprawę z tego, że jeżeli ktoś słucha tych przykładów, to może sobie pomyśleć, Boże, ale co to jest? O czym my tu tak naprawdę mówimy w tym kontekście? To są jakieś pierdoły. No właśnie, ale to są bardzo często pierdoły, które po prostu działają dla danej osoby. Mogą być naprawdę minimalne rzeczy, minimalne zmiany, które my wprowadzamy świadomie właśnie w naszym otoczeniu, czy w naszej codzienności zawodowej, po to, żeby nam się pracowało lepiej, fajniej i przyjemniej, nie? Znając siebie, wiedząc właśnie, kiedy ja mam lepszą energię, kiedy mam spadki energii, co mi dodaje tej energii na co dzień, albo co mi właśnie pomaga w kontekście zawodowym, zaczynam po prostu świadomie to uwzględniać w mojej codziennej pracy. I z tego, co słyszę, to jest takie sprzężenie zwrotne, bo myślę, że ktoś mógł pomyśleć, kiedy opowiadałeś o przykładzie szpitalnym, że te osoby zaczęły wykonywać więcej pracy, bo zaczęły wykonywać pracę poza swoim podstawowym zakresem obowiązków. Ale to było jakby relacja win-win, tak? Że to też im dawało, że to nie jest tak, że oni też robili, tylko im też dawało tą pozytywną energię. Wiesz co, ja myślę, że to czy te osoby wykonują więcej obowiązków? No pewnie w jakimś stopniu tak, ale no nie wiem, czy wiesz, na przykład to, że ktoś porozmawia z jakimś pacjentem na przykład na oddziale, albo czy to, że ja na przykład w mojej codziennej pracy dla mnie na przykład taki aspekt budowania relacji jest bardzo istotny. Ja równie dobrze mógłbym na przykład zaczynać rozmowy z moimi tutaj partnerami biznesowymi od razu, no to jaki problem, jakie rozwiązanie, co robimy i tak dalej, nie? A na przykład wiesz, kwestia tego, że ja staram się i wkładam dużo energii w to, żeby zbudować z nimi relacje, żeby w ogóle poznać te osoby wcześniej, żeby zrozumieć, z czym one w ogóle mają problem, jak tam się czują i w ogóle wiesz, mentalnie na przykład weszły w dany tydzień, tak? Bo to wiem, że to może też mieć wpływ i się w jakiś sposób tam przekładać potem na ich pracę. No czyli teoretycznie no ja poświęcam te 5-10 minut czasami naszej rozmowy na właśnie takie sprawdzenie, jak ci na przykład moi partnerzy biznesowi się czują. No i teraz pytanie, czy to jest jakieś dodatkowe obowiązki? Nie postrzegam tego w taki sposób. To jest jakiś inny trochę aspekt, nie? Skupienie się trochę na czymś innym, bo z jednej strony, wiesz, to jest dla mnie ważne i mam poczucie, że w ten sposób na przykład jestem w stanie lepiej wykonywać tą pracę, bo lepiej jestem w stanie zrozumieć te osoby, z którymi współpracuję. Więc myślę, że z punktu widzenia tej osoby, która przekształca swoją pracę, to chyba nie jest postrzegane jako coś takiego dodatkowego, nie? Dobra, super. To wydaje mi się, że już to powiedziałeś, ale powiedzmy to głośno. Czy są jakieś zawody, czy jakieś sytuacje zawodowe, w których ta metoda się nie sprawdzi? Bo właśnie podałeś przykład personelu sprzedającego, ale też na pewno, nie wiem, kasjer w sklepie, kierowca tira. Wiesz, są takie zawody, które myślimy sobie, no nie, no no nie. Rozłączam się, nie słucham. Nie ma tam pola manewru. Ale czy są takie zawody, w których faktycznie nie da się, to się nie sprawdzi? Badania pokazują, że nie ma takich zawodów. To znaczy badania te jobcraftingowe po tym pierwszym badaniu z 2001 roku były potem, wiesz,
tutaj kopiowane w różnych organizacjach, wśród różnych naprawdę zawodów i wśród, wiesz, prawników i wśród lekarzy i w jakimś tam personelu czy ekipie budowlanej i tak dalej, i tak dalej. I się okazuje, że tak jak w każdym zawodzie, zawsze jest jakaś grupa osób, która będzie zaangażowana w swoją pracę i zmotywowana i zawsze będzie ktoś, kto będzie podchodził do tej pracy tak zupełnie, wiesz, traktował tą pracę właśnie jako pracę i czy na przykład nie będzie w nią, nie będzie ją specjalnie tak zaangażowany. I to też za chwilkę o tym mogę powiedzieć. Tutaj dwie badaczki, które w ogóle założyły Jobcrafting Polska, Malwina Puchalska-Kamińska i Agnieszka Łądka-Barańska, one też na jednym ze szkoleń opowiadały o tym, że one prowadziły też warsztaty jobcraftingowe dla firmy produkcyjnej. I to chyba była branża tekstylna. No w każdym razie jedną z takich grup, która została wysłana na te warsztaty jobcraftingowe były panie szwaczki czy panie krawcowe, nie? Czyli tam zespół pań właśnie krawcowych miał tam 1- czy 2-dniowe warsztaty jobcraftingowe. No i te panie też były w stanie na podstawie właśnie tego takiego poznania siebie, czy zrozumienia tego, jak one funkcjonują, jak pracują, wypracować jakieś takie pomysły indywidualne, ale też na przykład to jest też fajne w kontekście grupowym, jeżeli zespół w ogóle przechodzi przez takie warsztaty, że zespół się może nawzajem wspierać w tym budowaniu takiego zaangażowania czy sensu, bo te panie na przykład sobie wypracowały, że one w sumie mają tak stanowiska pracy, czy te swoje maszyny tak porozstawiane, że one mają trudność relacji albo jakąś tam trudność rozmów czy jakiegoś kontaktu, nie? No i na przykład uznały, że zdecydowanie fajniej i przyjemniej im się będzie pracowało, jeżeli na przykład będą miały kontakt wzrokowy i będą gdzieś tam mogły ze sobą jakoś porozmawiać. Więc na przykład dla nich formą przekształcenia pracy było w ogóle zmienienie ustawienia w ogóle tego pomieszczenia, w którym one pracowały. Pewnie indywidualnie każda z tych pań coś tam sobie jeszcze może pozmieniała, natomiast to był taki aspekt zespołowy, który został w tym kontekście wypracowany. No ale znowu, jeżeli chodzi o to przekształcanie pracy, badania pokazują, że w każdym zawodzie czy na każdym stanowisku takie przekształcanie jest możliwe, bo to jest tak naprawdę zależne tylko i wyłącznie od tej indywidualnej osoby. No to nie może być nikomu narzucone gdzieś tam z zewnątrz. Natomiast to, co się różni, to w jaki sposób albo co te poszczególne osoby pracujące na tych różnych stanowiskach przekształcają. Bo można przekształcać swoje codzienne zadania czy obowiązki, które mamy i sposób, w jaki te zadania wykonujemy. Możemy przekształcać relacje i sposób, w jaki na przykład te relacje budujemy albo wykorzystujemy w naszej pracy zawodowej. No i możemy przekształcać nasz sposób patrzenia na naszą pracę. To jest tak zwany crafting poznawczy, czyli postrzeganie czy sens, który my osobiście nadajemy naszej codziennej pracy. I ty też chyba jakiś czas temu wspominałaś w jednym z swoich postów na LinkedInie, że właśnie są różne podejścia do pracy i że nie dla każdej osoby praca musi być jakimś tam wielkim spełnieniem, czy jakąś taką wielką satysfakcją. I znowu, są badania, które też to potwierdzają, bo rzeczywiście badania opisały 3 rodzaje podejścia do pracy, gdzie traktujemy pracę naszą jako pracę. 9, 17, wychodzę, skupiam się na rodzinie, na hobby i płacą mi regularnie, dla mnie wystarczająca sprawa. Drugie podejście to jest praca, w sensie podejście do życia zawodowego jako do kariery, gdzie ja się chcę rozwijać, chcę być ekspertem, chcę awansować, czyli tam wszystkie premie, bonusy, to jest dla mnie ważne. No i trzecie podejście to jest właśnie, gdy podchodzimy do naszej pracy z takiego metapoziomu, gdzie patrzymy na nasze życie zawodowe pod kątem sensu czy znaczenia, które to stanowisko ma na przykład w świecie, nie? No tutaj oczywiście najłatwiejszym przykładem to pewnie... misji. Tak, no to tam wiesz, kopię studię w Sudanie albo wiesz, tam wynajduję lek na raka, ale to są takie oczywiście, wiesz, takie najłatwiejsze przykłady w tym poczuciu sensu. Natomiast są osoby, które wiesz, nawet w codziennej pracy są w stanie spojrzeć na swoje życie zawodowe z takiego metapoziomu. No i okazuje się, że tak naprawdę w każdym z tych rodzajów podejść do pracy można przekształcać swoją pracę, tylko różne podejścia do pracy czy można wykorzystywać tą pracę w inny sposób po prostu przekształcać, tak? Czyli osoby, które na przykład
traktują tą pracę tylko tak bardzo zadaniowo, właśnie mogą się skupić na tym, co ja mogę robić, żeby te zadania, które wykonuję, żeby one były przyjemniejsze, żeby może szybciej, efektywniej je robić, żeby to było sprawniejsze, żeby jednak jakąś satysfakcję z tego procesu czerpać, tak? Z kolei osoby, które są skupione na rozwoju kariery, zazwyczaj z większą łatwością na przykład przekształcają relacje zawodowe, tak? Czyli na przykład się zastanawiają, to kto mi może pomóc dojść do tego miejsca, w którym chciałbym być, albo może komu ja powinienem pomóc, albo kogo powinienem znać, poznać, networking i tak dalej. No i znowu ta trzecia grupa, która właśnie patrzy na tą swoją pracę pod kątem misji, no to rzeczywiście ma zdecydowaną łatwość właśnie w tym craftingu tak zwanym poznawczym, gdzie nadajemy ten większy sens tym naszym takim codziennym zadaniom i obowiązkom, nie? Więc podsumowując, wydaje się, że wszyscy mogą craftować, ale po prostu w inny sposób. Cześć! Bardzo się cieszę, że zainteresowała Cię nasza rozmowa z Sylwią. Dlatego mam do Ciebie prośbę. Będę Ci bardzo wdzięczny, jeśli pomożesz mi dotrzeć z tym odcinkiem także do innych osób, które potrzebują albo być może powinny go usłyszeć. Dlatego, aby tak się stało, wystarczy, że zrobisz choćby jedną z 3 rzeczy. Jeśli oglądasz tą rozmowę na YouTube, to będzie super, jeśli zasubskrybujesz tam mój kanał Zwinność Osobista, albo po prostu skomentujesz ten odcinek podcastu. No a jeśli słuchasz tej rozmowy na Spotify albo w jakiejkolwiek innej aplikacji podcastowej, to możesz tam obserwować właśnie ten podcast i go ocenić. Z góry bardzo Ci dziękuję za Twoją pomoc. No a teraz wracajmy do rozmowy. No dobra, czyli wszyscy mogą, czyli nikt się nie rozłącza, wszyscy słuchają dalej, słuchacze są dalej. Mam taką nadzieję. Dobra, to jeszcze mam takie pytanie, nie wiem, może podchwytliwe, bo dużo mówisz o sprawczości, o poczuciu, o braniu tej odpowiedzialności, o byciu za kierownicą swojego własnego życia i pewnie niektórzy nasi słuchacze pomyślą sobie, że to jest przerzucanie odpowiedzialności, bo wiesz, teraz dużo się mówi o budowaniu kultur organizacyjnych, o tym, co szef powinien, co firma powinna. I gdzie jest ta granica? Bo niektórzy mogą sobie pomyśleć, że to jest przerzucanie na mnie odpowiedzialności za nieudolność mojego szefa, za nieudolność mojej organizacji i wiesz, że to szef powinien dostrzec, że ja się na przykład męczę w swojej pracy i to mój szef powinien tutaj zainterweniować, żeby inaczej te zadania poukładać. I zastanawiam się, co na to odpowiesz. Gdzie jest granica mojej odpowiedzialności i odpowiedzialności mojego szefa, mojej organizacji? Gdzie przebiega granica? Gdzie jest linia? Ja bym powiedział, że ta linia jest w strefie wpływu. W sensie, oczywiście to jest zawsze bardzo indywidualna sprawa i zależy rzeczywiście od tej sytuacji, w której dany pracownik jest, jak tam wyglądają relacje zawodowe, na przykład z szefem i tak dalej. Ale ja mam poczucie, że my zawsze mamy wpływ na tą naszą pracę, tak? Mamy wpływ na to, gdzie przyjmujemy pracę, którą ofertę pracy przyjmiemy, że pójdziemy w dane miejsce, a nie w inne. No oczywiście są różne momenty w życiu zawodowym. Czasem mamy rynek pracodawcy, czasem mamy rynek pracownika, że czasem trzeba pracy, w sensie są osoby, które są postawione pod ścianą i biorą co dają, bo po prostu taki moment i musimy się za coś utrzymać. Z drugiej strony są momenty, kiedy może jesteśmy w takiej szczęśliwej sytuacji, gdzie możemy przebierać między ofertami. Natomiast ja wychodzę z takiego założenia, że ja przynajmniej tak indywidualnie też zawsze się zastanawiam, na co ja mam wpływ i co ja mogę pod kątem mojego życia zawodowego, czy ogólnie życia, tego uwzględniając to, gdzie chciałbym być albo jak chciałbym, żeby moja rzeczywistość wyglądała, to nad czym ja się powinienem skupić albo co ja mogę w tym kontekście zrobić. Więc ja myślę, że bycie takim listkiem wrzuconym gdzieś tam do rzeki, jak mnie prąd poniesie i jaki będzie menadżer, to tak sobie popłynę, no to jest okej, pójście na łatwiznę, ale myślę, że jeżeli ktoś ma takie podejście, to nie powinien mieć przynajmniej, może to zabrzmi jakoś brutalnie, ale nie powinien chyba być za bardzo roszczeniowy, że potem szef jest taki albo owaki. Bo jednak mam poczucie, że duży wpływ chociażby jest też po naszej stronie, choćby w sposób, w jaki my też się komunikujemy z ludźmi, w jaki na przykład mówimy o naszych potrzebach, bo nikt sobie też nie czyta w myślach. I też dopóki, no i to jest też zasada, którą powtarza przy budowaniu jakichkolwiek relacji. Jeżeli czegoś chcemy, to musimy o tym powiedzieć, nie? Więc w HR-ze też jest takie ulubione moje powiedzenie, które ja często powtarzam liderom, że jeśli coś nie zostało po prostu powiedziane w
wprost, albo jeszcze w ogóle nie zapisane gdzieś, no to nie istnieje, nie? W sensie to nie zadziało się, u nikogo nie zostało. Warto po prostu zacząć od siebie i myślę, że widzisz, to jest jeszcze taki problem duży, który ja widzę w kontekście job craftingu, bo tak jak wspomniałem wcześniej, ta samoświadomość jest bardzo istotnym elementem tego procesu i mam poczucie, że jednak wiele osób nie zna siebie. A jeżeli my nie znamy siebie, nie wiemy, co jest dla nas ważne, czego my potrzebujemy, albo jak byśmy chcieli, żeby to nasze życie zawodowe wyglądało, no to tym bardziej nasz szef czy nasz przełożony nie będzie tutaj potrafił z tego niczego ulepić. To jest szefem, nie? Że... No w sensie szef oczywiście, szef może uruchomić, jeżeli jest doświadczony i ma takie też coachingowe może trochę zacięcie, potrafi zadać odpowiednie pytania, tak? Będzie potrafił, wiesz, nas nakierować chociażby na proces myślowy, na pewne wątki. No ale też, wiesz, no za nas z sensu naszego życia nie odkryje, czy nie odpowie na te najważniejsze właśnie pytania, gdzie chcę być tam za jakiś okres czasu, albo po prostu co jest dla mnie ważne na co dzień w życiu zawodowym. Nie? On potem może pewnie wspierać nas w realizacji, ale no jeżeli my to zwerbalizujemy na początek. Więc ja bym też chyba nie czekał na to, aż ktoś właśnie przyjdzie i też o tym mówisz często, że nas uratuje. Liderzy są różni, my wszyscy mamy, wiesz, wady i mamy zalety. Ja jako, wiesz, zarówno i jako pracownik i jako lider też wiem, że nie jestem idealny w każdej sytuacji. Czasami się nie wyśpię i mam spotkanie 1 na 1 z osobą z mojego zespołu. No i też pewnie mógłbym zadać jakieś pytania, na przykład w danym tygodniu nie zadam, bo coś przegapię, tak? Więc to myślę, że ta odpowiedzialność gdzieś leży po dwóch stronach. Natomiast warto się chyba mimo wszystko, powtórzę, skupić na tym, co leży po mojej stronie i tyle. Absolutnie. Ja też, zresztą wiesz, też dużo o tym piszę i szczerze wierzę, że jeżeli, ja takie zdanie lubię, że okej, to nie jest twoja wina, ale to dalej jest twój problem. Jeżeli ty czegoś nie zmienisz, to niestety istnieje prawdopodobieństwo, że nic się nie zmieni, bo to wielu ludzi zaskakuje, bo wiesz, ludzie jeżdżą na konferencje, czytają książki, oglądają filmiki Simona Sineka czy Brené Brown i mają takie bardzo idealistyczne wyobrażenie lidera, że to jest taki półbóg, w ogóle super bohater. I potem zderzają się z rzeczywistością i to nie jest takie piękne, a no niestety, drodzy słuchacze, powiem wam, że na rynku jest więcej średnich liderów niż wybitnych. Tak. Jeżeli będziemy czekać na tego wybitnego, który nam załatwi całą sprawę, no to możemy sobie jeszcze poczekać. No, dokładnie. Tym bardziej, że tak, zgadzam się i wiesz, tych elementów tak jak w krzywej Gaussa, nie? Tam jest ten rachunek prawdopodobieństwa, że najwięcej tych elementów takich jest właśnie gdzieś po środku. Te skrajności to są w minimalnej ilości, tak? Zarówno jeżeli chodzi o tych bardzo złych liderów, jak i o tych świetnych na rynku, nie? No i tak samo pewnie bardzo złych pracowników, jak i tych genialnych. No wszyscy gdzieś tam się pewnie w zdecydowanej większości mieścimy po środku. I też wiesz, pod kątem właśnie takich różnych sytuacji zawodowych, życiowych, ja mam wrażenie, że my też żyjemy w takich czasach, kiedy zdecydowanie łatwiej jest nam iść na łatwiznę. W sensie, że nie podoba mi się, no to jeżeli mam taką opcję, no to zmieniam pracę, nie? I w takim razie, wiesz, bo problem jest na pewno po tej drugiej stronie, bo tak powinno być w sumie, tak jak mówisz. W sensie, nie włożę jakiejś pracy od siebie, tylko oczekuję, że od razu jakiś tam rezultat będzie osiągnięty, albo będzie po prostu po mojemu. Okej, są sytuacje na pewno znowu te skrajne, mobbingowe, jakieś traumatyczne, gdzie ci liderzy są naprawdę jacyś dramatyczni i pewnie warto z tego, warto z takich relacji jak najszybciej gdzieś tam się zawinąć. No ale znowu, jeżeli każdy konflikt, czy każdą taką sytuację gdzieś tam takiego napięcia zawodowego między mną a przełożonym, między mną a osobami z mojego zespołu będę traktował właśnie na takiej skali, że to już jest mobbing, trauma i przemocowe, bez próby na przykład rozwiązania tego i gdzieś tam znalezienia porozumienia, no to ja trochę, tak jak wspomniałeś na samym początku, biorę ten mój cały worek, idę do nowego miejsca i w sumie tam nagle się dziwimy, że to się
powtarza to samo, czyli może to jednak nie był problem tam, tylko może problem jest we mnie. Jak już ktoś zadaje tego typu pytanie, to już jest dobry znak. Więc znowu, no, zacznijmy chociażby od siebie na takim minimalnym poziomie, żeby się zastanowić, co jednak leży mimo wszystko w mojej gestii i na co ja mam wpływ na takim naprawdę choćby podstawowym poziomie. Pewnie, absolutnie. I też do tego, co mówisz, im bardziej się rozwija w swojej karierze, im wyżej jest to jest zaskakujące dla niektórych, że tam jest coraz więcej konfliktów. Tak. Dlatego, że jest coraz, krótsze terminy, coraz większe budżety, coraz większa odpowiedzialność, coraz większe napięcie i tych konfliktów tam jest więcej, a nie mniej. I jeżeli ktoś myśli o rozwoju swojej kariery, to jedno z najcenniejszych umiejętności, jakich się może nauczyć, to jest jak sobie radzić z konfliktem, żeby wychodzić z tego konstruktywnie, z konstruktywnym rozwiązaniem i też konstruktywnie dla naszej relacji. Bo tego się po prostu nie da uniknąć. Te napięcia i ciągnięcie w różne strony, różne cele, różne priorytety po prostu będą. Tak, kropka. No, dokładnie. Okej, to z tego, co mówisz, ta odpowiedzialność i ta kierownica warto, żeby każdy w obszarze swojego wpływu się na niej skupiał, więc nasi indywidualni słuchacze, ale też wspominałeś, że firmy również organizują warsztaty z job craftingu dla swoich pracowników, więc jaką oni mają z tego korzyść i czy firmy nie powinny się właśnie obawiać, że pracownicy odkryją, że ta praca to ich z energii po prostu wyżyna i nie odmówią wykonywania obowiązków. Co jest w tym dla firm? Dobra, czyli tutaj z jednej strony właśnie te benefity dla firm, o których mówisz, a z drugiej strony pewnie też ukryte w tym wszystkim obawy. To może zaczynając może od tych benefitów i tego, co to pomaga organizacjom, czy bardziej zespołom, bo to też już na poziomie pewnie zespołem to jest najlepiej widoczne. Dla mnie job crafting rozwiązuje, to jest w ogóle narzędzie rekomendowane pod kątem budowania zaangażowania, budowania motywacji w zespołach, lepszego radzenia sobie ze zmianą wśród tych na przykład pracowników czy danego zespołu. I właśnie ten problem motywowania i zaangażowania ludzi w zespołach to jest według mnie taka pięta achillesowa wielu organizacji. No bo też pracowałaś tutaj w firmach zarówno globalnych, jak i lokalnych i to właśnie ciekaw jestem twojej perspektywy. Jakbyś ty miała powiedzieć, w jaki sposób firmy najczęściej z twojego punktu widzenia podchodzą właśnie do tematu budowania zaangażowania, czy też motywowania pracowników? Z jakimi narzędziami tutaj w tym kontekście, w tym obszarze ty się spotkałaś najczęściej? Owocowe czwartki? No. To jest mem, nie? Tak. To jest mem no tak. No ale skąd się wziął? No, okej. Tak. No bardzo często sięga się do managementu 3.0 i tam się tłumaczy, że różni ludzie mają różne motywatory. Jak już wchodzi management 3.0, to już jest super, nie? To już jest... Tak, przy czym ja też mam takie poczucie, że to jest troszkę niepraktyczne w tym sensie, że koniec końców mało kto potrafi to zastosować i to, że jeden jest bardziej na pieniądze nastawiony, drugi na pochwały, to nie znaczy, że temu pierwszemu możesz mniej płacić, nie? Czy więcej płacić. Bardzo dużą odpowiedzialność przerzuca się oczywiście na liderów, że to jest ich odpowiedzialność i to oni są... Jeżeli oni... Idź motywuj. Tak, idź motywuj, że ich zespół nie jest zaangażowany, no to się nie nadają. Metoda na to się nie nadaje do swojej pracy. To powiedziała, że taką jedną metodą, w cudzysłowie metodą, którą też często słyszę, to jest oskarżanie ludzi o bycie roszczeniowymi i że życia nie znają. Aha, jako tak cię zmotywuję, że ci powiem, że wymyślasz. Się to przewracało w głowie. No pewnie jeszcze jest wiele innych, ale to takie... No tak, ale właśnie to, co widzisz, a najczęściej właśnie to o czym wspomniałaś, że firmy ten obowiązek zrzucają na liderów i mówią tak, idź motywuj, my sprawdzimy co miesiąc, czy tam co kwartał, czy raz na pół roku satysfakcję, czy tam motywację pracowników i jak będzie poniżej tam jakiegoś poziomu, to jeszcze po premii dostaniesz, nie? Więc ten menadżer, czy tam ten lider idzie, no ale jakie on ma narzędzia? No benefity na poziomie firmy, właśnie te słynne owocowe czwartki. Nawet jeżeli jakiś benefit rzeczywiście jest mądry i przemyślany, to jak masz organizację nawet 100 osób, to zawsze się znajdzie ktoś, komu te benefity tam nie podpasują. Znowu kolejnym, oczywiście najprostszym rozwiązaniem, no to podwyżki, tak? No bo jak coś to jak jesteś niezaangażowany albo chcesz iść do innej firmy, to ci tam dosypiemy więcej. Ewentualnie, jeżeli już... Słucham? Czasami, nie? Ale tak. Oby. No oby. No tak. No ale to już jest czasami taki, taki element już finalny, że jak już jest jakiś top pracownik i chce odejść, to
podstawowe rozwiązanie, to ci dosypiemy więcej. Czy tam właśnie jakieś, wiesz, dodatkowe bonusy, jak już wchodzi ten etap właśnie takiego porozmawiajmy, czego potrzebujesz, albo jakbyś się chciał rozwijać, albo czy tutaj awanse, czy jakieś tam ścieżki rozwoju i tak dalej, no to już jest już powiedzmy jak w jakiś tam sposób idzie zmierza w dobrą stronę, nie? Ale bardzo często znowu właśnie ludzie też mają problem z nazwaniem tych swoich potrzeb i też nie wiedzą, co ta firma może oferować, więc bardzo często podchodzą, no okej, no to jeżeli na przykład chcę zarabiać więcej, no to widzę, że najłatwiejszą opcją do tego jest awans, no to w sumie chciałbym mieć awans, nie? A potem z czym to się wiąże i do czego to mnie doprowadzi, to się potem będę zastanawiał i się będę martwił w przyszłości, nie? Więc dla mnie tu się pojawia pierwszy problem, że firmy, czy ten największy może problem właśnie z budowaniem motywacji i zaangażowania, że to jest takie, wiesz, one size fit all, nie? Czyli po prostu wprowadzamy jedną kategorię jakichś tam systemów czy rozwiązań i liczymy, że tam liderzy jakoś sobie tam to powdrażają i coś tym pracownikom dadzą, nie? A job crafting polega na tym, że no to pracownik nie, że przejmuje pełną odpowiedzialność za swoje zaangażowanie, za swoją motywację, ale dostaje narzędzia, które pomagają mu ją oddolnie kształtować, tak? Czyli dostaje autonomię w działaniu, no bo znowu badania psychologii pozytywnej czy badania związane z motywacją, teoria autodeterminacji mówi o tym, że te wszystkie czynniki wewnętrzne mają największy wpływ na naszą motywację i zaangażowanie, tak? W zestawieniu z tymi czynnikami, właśnie wszystkimi elementami świata zewnętrznego, tak? Czyli tam jedna teoria autodeterminacji, o której wspominałem, mówi, że właśnie czujemy się zaangażowani, kiedy rozwijamy swoje kompetencje, kiedy mamy autonomię w działaniu i kiedy mamy relacje wspierające na przykład nas w życiu zawodowym, prywatnym. Z kolei Daniel Pink w Drive pisze o mistrzostwie, też o autonomii i o poczuciu sensu, tak, że chcemy mieć właśnie jakoś takie poczucie misji, czyli znowu to są te wewnętrzne czynniki, które gdzieś tam mają wpływ na to, czym jesteśmy zaangażowani. No a firmy bardzo często właśnie więcej benefitów, więcej owocowych czwartków i no, oczywiście znowu stereotypowo, ale to w taki sposób działa. Więc dla mnie job crafting rozwiązuje ten problem na takim bardzo podstawowym poziomie, że zaczynamy uczyć pracownika, co jest dla niego ważne i dzięki temu dajemy mu trochę więcej autonomii w tym jego kontekście, w jego działania, tak, żeby mógł tą swoją pracę przekształcać, no i samodzielnie, oddolnie czerpać z niej więcej sensu. Więc to znowu nie jest też tak, że w tym momencie lider nie będzie już miał nic do roboty, nie? Bo to w takim razie w sumie problem z głowy, bo ten pracownik się sam weźmie, zmotywuje i zaangażuje. Dla mnie w tym momencie rola lidera polega na tym, że ja właśnie nie stoję na zewnątrz i nie motywuję tego pracownika tam kijem czy marchewką, tylko bardziej uczę tego pracownika, nie? Czyli w sensie uczę, jak on się może zmotywować, zaangażować samodzielnie, pomagam mu się trochę lepiej poznać, czyli daję z jednej strony mu tą autonomię, wspieram go w osiągnięciu tego mistrzostwa, czy też na przykład w jakiś sposób poprzez relacyjność, czy nawet taką dobrą relację między szefem a pracownikiem wspieram na przykład też jego zaangażowanie, nie? Więc tu myślę, że na takim naprawdę fundamentalnym poziomie jest taki win-win między firmą a pracownikiem, nie? Ja myślę, że to jest bardzo ciekawa rama w ogóle dla autonomii, dlatego że o tej autonomii to się dużo mówi, nie? Że pracownicy potrzebują autonomii. Tak. Ale z kolei zarządzający i liderzy mają takie, że ta autonomia, to co ja mam pozwolić mu robić co chce, czyli że on temu daje zadanie i to jest takie wielkie i przerażające, bo euro się zbliża, nie? Niedługo nasi piłkarze będą grać. Aha. I też sobie pomyślałam, że na czym polega autonomia? Że gdyby trener wyszedł i powiedział, dobra chłopaki, cel jest taki, żeby wygrać 2-0, go, 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 go. Czy to jest autonomia? No trochę chyba jednak przerysowana. Tak. Więc to też nie jest, tej autonomii nie chodzi o to, żeby pozwalać wszystkim na wszystko wszędzie, żeby robili jak chcą. Tak. Więc wydaje mi się, że job crafting też daje taką bardzo ciekawą ramę, że w tym obrębie mamy autonomię i tutaj możemy sobie podziałać. Bo job crafting to jest ewolucja, a nie rewolucja. Ja też to lubię powtarzać, tak? I znowu właśnie wracamy do tego podstawowego zastrzeżenia, które się bardzo często pojawia, że jak ja teraz pracownikom pozwolę przekształcać moją pracę, to wszyscy teraz będą chcieli być prezesami, nie? To albo przyjdą i powiedzą, że to ja teraz tej roboty nie robię, bo ona jest niezgodna z moimi potrzebami, nie? Nie robię tego i tego. Tak, bo to mi tam nie leży specjalnie, to nie są moje ulubione aktywności, ja tutaj nie czuję stanu flow, więc to tam niech ktoś inny to zrobi, nie? Więc
idzie za tym dobra myśl, to można rozegrać w inny sposób. Jeżeli ja dojdę do takiego momentu, gdzie sobie zdam sprawę, że są jakieś aktywności, które wnoszą większą wartość do mojego życia i na przykład do pracy zespołu i na przykład czuję, że w tym się czuję mocniejszy, a gdzieś tam mam jakąś kulę u nogi i mam jakieś zadania, które widzę, że nie wiem, nie spowalniają, nie dają mi satysfakcji, w ogóle ja jakościowo tej pracy nie dostarczam, bo coś tam, no to można pójść do swojego przełożonego i tu możemy mówić na przykład o craftingu zadań, czy o przekształcaniu relacji i na przykład pogadać z nim szczerze, tak jak nawet też wspominałaś w kontekście talentowym, że idę i mówię, że słuchaj, no widzę, że to są takie zadania, które mi ciążą z jakiegoś względu i czy na przykład jest jakaś opcja, żebym albo ja na przykład miał jakieś wsparcie przy tym, albo wiesz, ale to też znowu musimy to umieć sprzedać, bo to nie jest tak, że ja tylko zdeleguję to i niech ktoś inny to weźmie ode mnie i to zrobi, tylko bardziej pod takim kątem, jak ja się skupię na tej części, bo to mi wychodzi lepiej, to na przykład zyski dla zespołu będą takie, a na przykład może jest ktoś, dla kogo ta część jest na przykład ciekawsza i na przykład ten ktoś będzie, wiesz, mógł albo, nie wiem, ktoś będzie mógł w stanie mi pomóc, albo może jest ktoś, kto w ogóle lubi tego typu zadania i to będzie znowu taki win-win pomiędzy nami, więc, no ale też mogą się zdarzyć sytuacje, gdzie takie zadania po prostu zostają w naszym codziennym grafiku, no bo po prostu no wszyscy mamy jakąś tam liczbę, czy jakieś tam zadania, które no po prostu, wiesz, zabieramy się do tego jak pies do jeża i tak, zresztą znowu zacytuję twój post na LinkedInie o tych zadaniach, do których się zabierałaś chyba miesiąc czasu, po czym się zajęły 4 minuty, nie? Więc domyślam się, że... nauczyłam. I niczego się nie nauczył. No dokładnie. Czyli domyślam się, że to nie jest jakieś znowu z tych zadań, z kategorii zadań, które cię jakoś tam, wiesz, napełniają energetycznie i tam ci dodają po prostu entuzjazmu w codziennej pracy, nie? Więc można też w kontekście przekształcania swojej pracy, gdy zdamy sobie sprawę, że okej, no mamy jakieś takie zadania, które nam ciążą, no i nie ma już tutaj opcji, żeby coś z nimi zrobić, to na przykład formą przekształcania pracy jest to, że na przykład raz w tygodniu ustawimy sobie taką godzinkę, półtorej, nie wiem, w piątek z samego rana, właśnie na tego typu zadania, ale przygotujemy się na przykład w taki sposób, że zaparzę sobie ulubionej kawy czy herbaty, nie wiem, zapalę sobie jakąś świeczkę zapachową, włączę sobie mojego ulubionego Hansa Zimmera na słuchawkach i wiesz, i to jest taka godzina, półtorej, gdzie mam to po prostu w kalendarzu, zbuduję sobie jakieś takie wspierające trochę otoczenie dookoła, które doda mi trochę jakiejś tam pozytywnej energii, no tak, żebym po prostu przez to przeszedł, zrobił i zapomniał, no bo po prostu zrobić to muszę, tak? Wystawić faktury, coś tam, jakieś operacyjne rzeczy poklikać, dokumenty poskanować, cokolwiek. To dla każdego z nas to może być coś zupełnie innego. I to już jest na przykład jakaś taka forma też przekształcania pracy, która pozwala, że nawet z tego najbardziej żmudnego czy takiego nieciekawego zadania jestem w stanie chociażby poprzez stworzenie takiego otoczenia czerpać coś dla siebie. Pewnie, czyli wtedy można sobie znaleźć jakieś sposoby. Mi ostatnio znajoma powiedziała, pozdrawiam Gosia, że ona ma tak, że wszystkie te właśnie najtrudniejsze dla niej zadania, takie najgorsze, ona robi w pierwszej kolejności rano, bo chce się ich szybko pozbyć. Czyli wiesz, takie zjedz tę żabę, nie? Że tak, nie chce, żeby Brian Tracy one tam z tyłu głowy gdzieś ciążyły, więc musi je ciach, prach, tak. Bo właśnie je ciążą. A jeszcze w dzisiejszym świecie, gdzie jest automatyzacja i tak dalej, pewne rzeczy można. Tylko, że faktycznie tak jak mówisz, dopóki nie mamy świadomości w ogóle, które to są te zadania, to nie możemy znaleźć rozwiązania. Bo dopóki nie rozumiemy problemu, to nie możemy znaleźć rozwiązania. Jak już mamy świadomość tego, jaki jest problem, no to można powiedzieć, że jesteśmy w połowie drogi. Coś można z tym zrobić. A tak zazwyczaj po prostu czujemy ble i nie wiemy dlaczego. Tak, dokładnie. No, więc to jest rzeczywiście ten aspekt właśnie bardzo często też niedoceniany tego otoczenia, w którym my pracujemy. I na przykład też mi przyszło do głowy jakiś czas temu, że na przykład czytając o tym, jak pracują jacyś twórcy, pisarze na przykład, nie? Że mają też jakąś taką rutynę zbudowaną dookoła siebie, bo wiedzą, i to jest genialny przykład dla mnie craftingu, nie? Że na przykład są osoby, które właśnie wstają rano i pierwsze co to właśnie idą gdzieś na jakiś spacer, odetchnąć, potem sobie biorą, wiesz, kubek kawy, w ogóle mają swoje gabinety w jakiś taki sposób
skonstruowane, ustawione, że albo przy oknie, albo gdzieś, wiesz, w otoczeniu takim, które na nich działa pobudzająco, energetycznie, że się nie czują w jakiś sposób przytłoczeni. I na przykład właśnie te poranne rytuały, które gdzieś są zakorzenione w taki sposób, że wiem, co na mnie działa dobrze, wiem, w jakim otoczeniu, w otoczeniu czego fajnie myślę, fajnie mi się pracuje, no i to po prostu uwzględniam. I to myślę, że to jest też taki bardzo, mówię, niedoceniany aspekt przekształcania pracy, który też pewnie większość z nas może wprowadzić od tak choćby. Mnie tak, wiesz, ujęło kiedyś, jak przeczytałam o J.K. Rowling i o Woodym Allenie, że to nie jest tak, że i w ogóle wielu pisarzy ma tak, że to nie jest tak, że oni mają flow i oni czekają, aż przyjdzie im wena, żeby pisać książkę. To jest praca. I na przykład wielu z nich ma komputery, w którym jest odcięty internet i jest tylko jedna ikonka z Wordem, w którym piszą. Woody Allen chyba gdzieś czytałam, że pisze w ogóle na maszynie do pisania, żeby go nic nie rozpraszało. J.K. Rowling, ona wynajęła sobie tam pokój w hotelu gdzieś w Sztokholmie. W Edynburgu chyba. W Edynburgu. Bo nie była w stanie w domu pisać. Więc to też nie jest tak, że właśnie na przykład pisarze to oni zawsze mają wenę i zawsze mają flow i wszystkie części ich pracy dają im energię. Czasami to jest po prostu praca, którą trzeba wykonać. Więc w tym kontekście takie mi się nasuwa pytanie, że wiesz, że może nie ma po prostu pracy idealnej, a my jednak mamy gdzieś taką zakorzenioną potrzebę i tęsknotę za tym, a taka idealna praca po prostu nie istnieje i tęsknimy za czymś, czego nie ma. I może właśnie niektóre konferencje i książki troszkę przeidealizowują, wiesz, ten świat i trzeba po prostu znaleźć jakiś złoty środek. Wiesz, ja jak kończę te wystąpienia, czasami jak mam właśnie w tym temacie właśnie takiego sensu pracy czy budowania zaangażowania, to cytuję takiego psychologa z Instytutu Gallupa, pan się nazywa Shane Lopez i on też nagrał TEDa lub TEDxa też właśnie o takich właśnie idealnych miejscach pracy, czy o idealnych stanowiskach pracy. I on też w trakcie tego swojego TED Talka mówi o tym, że idealne miejsca pracy nie istnieją, dopóki my ich samodzielnie nie stworzymy dla siebie. Więc widzisz, my możemy sobie przechodzić z firmy do firmy i szukać właśnie tego idealnego szefa, tego idealnego stanowiska, idealnego zespołu, ale dopóki nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, na czym nam zależy i co my tak naprawdę wnosimy do tej pracy i jakie potrzeby nasze ona powinna spełniać, albo nie zaczniemy tej pracy właśnie przekształcać samodzielnie, trochę oddolnie w jakimś sensie, no to ona nigdy nie będzie idealna, bo zawsze będzie gdzieś tam, tam w Google to na pewno mają lepiej, gdzieś tam w McKinsey'u to w ogóle to już są szczyty i Everest, jeżeli chodzi o rozwój zawodowy, nie? Więc to jakieś takie globalne słynne przykłady. No ale tym bardziej, że znowu ja lubię się odnosić do badań i w psychologii pozytywnej jest tego sporo i właśnie w kontekście budowania zaangażowania, czy też takiego dopasowania właśnie do pracy wyodrębniono 4 tak naprawdę czynniki, które mają wpływ na to, czy my się czujemy dobrze w danym miejscu pracy. To jest takie dopasowanie ja i firma, w której jestem, dopasowanie ja i mój szef, ja i mój zespół i ja. W sensie, na ile ja rzeczywiście się siebie znam i czuję, że moje stanowisko spełnia moje potrzeby. No to są aż 4 obszary, w których naprawdę coś się może potężnego wykopyrtnąć nam po drodze, nie? Gdzie pojawi się nowa osoba w zespole, z którą nam gdzieś tam nie gra i tutaj już nam coś spadnie zaangażowanie. Może z tym szefem coś tam jest nie tak. Może to jest właśnie jakiś taki nowy szef albo ktoś, kto ma zupełnie inne podejście do prowadzenia zespołu czy do wspierania ludzi niż my. Może na poziomie organizacyjnym, firmowym się dzieją jakieś duże zmiany. Więc naprawdę, znowu to, co mówiliśmy na samym początku, te elementy takiej idealnej pracy, one się pojawiają. To nie są jakieś stałe stany, więc ja myślę, że to, na czym my na co mamy wpływ, to jest ten właśnie ja, moje potrzeby i to, w jaki sposób wykonuję moją pracę i w jaki sposób tutaj się w niej spełniam na co dzień. Nie? Oczywiście, jeżeli się okaże, że też jakiś tam poziom akceptowalności pewnych zachowań w kontekście tych innych obszarów firmowym, relacji z szefem czy relacji z zespołem zostanie przekroczony na minus w kontekście tego, co my akceptujemy, no to też pewnie musimy nadać temu jakąś odpowiednią wagę i się zastanowić, co jestem w stanie zaakceptować i co jestem w stanie zrekompensować gdzieś tam tymi moimi wewnętrznymi zasobami, a czego już nie jestem w stanie zaakceptować i co jednak wywołuje we mnie
więcej frustracji. Więc ja myślę, że odpowiadając na twoje pytanie i takich idealnych miejsc pracy, bo ta trawa zawsze będzie gdzieś zielona tam po drugiej stronie, więc w takim znaczeniu na pewno nie ma. Zawsze będą jakieś przeszkody, zawsze będą jakieś wyzwania. Jeżeli ktoś podchodzi do takiej pracy, że ja przyjdę i teraz macie mi dać idealne stanowisko i wszystko ma być dopasowane do mnie, no to nie. To chyba nigdy nie zadziała. Dopiero jak my zaczniemy gdzieś tam coś dawać od siebie w tym kontekście zawodowym, no i znowu właśnie przekształcać tą pracę pod siebie, oddolnie, tak, że czasami nawet nasz szef nie musi sobie zdawać z tego sprawy, że my w taki sposób, że my coś robimy, no bo to też jest widzieć taka obawa czasami w kontekście jobcraftingu, że na przykład szef mi nie pozwoli, albo właśnie szef zablokuje, nie? Więc, bo będzie tam wiedział, że ja chcę tam jakąś autonomię, albo pomyśli sobie, że wymyślam, no ale to mówię, są sposoby na to, żeby to obejść. Pewnie. Dobra, to Bartek, ja jestem trenerem, mentorem i prowadzę jednoosobową działalność w?gospodarczą. Czy ta metoda jest również dla mnie? Tak. Jeżeli masz też takie momenty takiego, że się czujesz tak bla, to tak, jak najbardziej. No i tym bardziej, że wiesz, jeżeli wiesz, są osoby, które też pracują indywidualnie, czy też mają taką jednoosobową działalność gospodarczą, no to tym bardziej, wiesz, ty też nie masz nikogo nad sobą, kto z zewnątrz nawet się zatroszczy o tą twoją motywację, o to twoje zaangażowanie, nie? Więc dopóki ty tak naprawdę nie zidentyfikujesz tych takich podstawowych elementów czy czynników, które wpływają na twoje takie poczucie sensu, czy też takiej motywacji do codziennej pracy, no to nikt za ciebie tego nie zrobi. Ja czekam, aż mój szef to za mnie, załatwi, ale średnio idzie. Słuchaj, z jobcraftu mnie. Jakby od czego zacząłbyś pracę z taką klientką i jaki byłby pierwszy krok? Aha. Słuchaj, w kontekście przekształcenia pracy, no oczywiście pewnie nie zrobimy teraz całego 8-godzinnego warsztatu, ale jest takie fajne... Nie zrobimy. Nie rozłączajcie się, przynieście sobie kubek kawy. Nie, oczywiście pierwsza rzecz, taki pierwszy krok. Nie, jasne. Ja lubię patrzeć na jobcrafting z punktu widzenia w ogóle energii, jaką mamy. I to jest też, myślę, fajny punkt odniesienia. Więc to takie pierwsze ćwiczonko możemy przetestować na żywca. Jakbyś się na przykład miała teraz zastanowić w kontekście właśnie twoich obecnych zadań i obowiązków, tak w skali tygodnia, na przykład, czy miesiąca, no w zależności jaką tutaj skalę sobie przyjmiesz, jakie zadania czy obowiązki w twojej pracy zawodowej dodają ci energii? A jakie ci na przykład tą energię odbierają? Okej. Bardzo, jak najwięcej energii, to uwielbiam moją pracę 1 na 1 z moimi klientami, kiedy pracujemy nad ich komunikacją biznesową, czy wewnątrz organizacji, czy z klientami. Te jednogodzinne spotkania, za każdym razem, kiedy ja się rozłączam z takiego spotkania, to jestem taka, wiesz, pomp. I co ciekawe, nie dają mi takiego, również lubię prowadzić szkolenia, ale to nie jest ten poziom energii. Jakby wychodząc ze szkolenia, jestem raczej zmęczona, a rozłączając się z godzinnego calla z moim klientem, to jestem całkiem lubię tworzyć content, w takim sensie, że czy właśnie pisanie na LinkedInie. Ja w ogóle od 4 lat piszę na LinkedInie, bo lubię już w tym momencie, wiesz, że to już ja już polubiłam proces. Nie sam efekt, ale polubiłam proces, więc w ostatnim czasie zaczęłam nagrywać rolki na Instagrama, więc tutaj się wiadomo, jeszcze układamy, ale też całkiem to lubię. Więc ten kontakt z ludźmi bardzo mi dobrze robi. Lubię występować na konferencjach, bardzo lubię networking na tych konferencjach, gdzie można poznać naprawdę fascynujących ludzi. Wiesz, ostatnio miałam taką refleksję, ponieważ we Wrocławiu było Influencers Live. To jest dla influencerów. Nie wiem, miałam 1700 obserwujących na Instagramie, nie wiem, czy się liczy. Wiesz, co mnie tak zaciekawiło, taka refleksja, że tam wszyscy, wiesz, że chcesz zacząć pisać na LinkedIn albo na Instagramie i czujesz takie awkward, trochę chcesz, żeby ktoś to przeczytał, ale trochę nie chcesz, nie? Twoja mama w ogóle nie wie, czym jest LinkedIn, kolega tam z liceum patrzy na ciebie podejrzliwie, a idziesz na taką konferencję, na której wszyscy tworzą content i to jest wtedy tak łatwe i tak proste, w ogóle nagle jesteś odmieńcem, że tego nie robisz. I dlatego też lubię na tych konferencjach być, bo tam wszyscy ludzie mają zbliżony, wiesz, cel i idą w tym samym kierunku. Więc Okej, super. Lubię.
To, co pozbawia mnie energii, zaskakująco wielu przedsiębiorców mówi, że faktury. A mnie Okay. nie. Wiesz, co sobie uświadomiłam, jak się zastanawiałam nad tym, że to, co dla mnie jest takie najtrudniejsze i drenujące, to są rzeczy, w których robię je długo i wymagają długiego skupienia w samotności. Czyli bardzo chcę napisać e-booka, nawet sobie myślę o napisaniu książki, ale jak myślę o tym procesie, że to jest rok, wiesz o co chodzi, pisania, że ta nagroda, ta gratyfikacja jest bardzo daleko. To samo jak tworzę scenariusze szkoleń. To wymaga takiego długiego skupienia tu i teraz. A efekt tego zobaczę na sali szkoleniowej dopiero tam kiedyś. To samo, kiedy miałam napisać swoje opisy na stronę internetową. O Jezu, ile ja to odkładałam. Wiesz, bo to takiego wymaga skupienia, a efekt nie jest taki od razu taki tu i teraz. Więc mam takie poczucie, że większość tych rzeczy, które wymagają długiej w skupieniu pracy samodzielnej, własnej. To są te rzeczy, których moja ręka tutaj, wiesz, troszeczkę skręca i mnie tutaj przyciąga. Instagram, LinkedIn na telefonie. Rzeczy, więc chyba niestety mój mózg jest wyszkolony już do szybkiej gratyfikacji, w którym ta nagroda będzie gdzieś tam dalej. No okej. No dobra, super. Ja już widzę punkty wspólne, no ale jakbyś w takim razie miała powiedzieć, to co w takim razie łączy te sytuacje, które ci dodają energii, a co łączy te sytuacje, które tej energii ci zabierają? Myślę, że te, które dają mi energię, to mają coś wspólnego z ludźmi, z kontaktem z ludźmi i też z jakąś taką szybszą gratyfikacją. Jeżeli się dzwaniam na kola 1 na 1 z moim klientem, no to on ma problem, rozwiązujemy ten problem, rozmawiamy sobie tu i teraz, czuję efekt, czuję w cudzysłowie jakiś sukces, tak? Coś się zadziało. Podczas gdy mam coś takiego długiego napisać, to po pierwsze jestem sama, a po drugie ten efekt tego zobaczę, jak dobrze pójdzie gdzieś tam za parę tygodni, za parę miesięcy. Więc takie jest moje pierwsze skojarzenie, ale może ty usłyszałeś jeszcze. Nie, no to jest jak najbardziej, ale to jeszcze tylko zadam takie pytanie pogłębiające, bo ty też znasz swoje talenty Gallupa, prawda? Według badania Gallupa. To jakbyś na przykład miała jeszcze spojrzeć na te właśnie czynności, które ci dodają tej energii z perspektywy właśnie tych talentów. W sensie, które swoje talenty wykorzystujesz właśnie w tych zadaniach takich angażujących cię? Właśnie sobie zapisuję, co ja tam miałam, żeby sobie przypomnieć. Wiesz co, ja na pierwszym miejscu mam strategic. Ja bardzo to uwielbiam. Mam też individualization, czyli właśnie praca 1 na 1. 1 na 1 i mam adaptability. Czyli właśnie taka, ja się umiem szybko dostosować i to też mnie trochę wpędza w prokrastynację, wiesz, bo czasami potrafię się pojawić gdzieś bez większego przygotowania, a i tak w miarę idzie. W cudzysłowie nie mam z tego kary. Ale wiesz co, na przykład też te talenty właśnie, mam poczucie, że one też mają ciemne strony, bo mój talent strategic pozwala mi widzieć 17 kroków do przodu, a w związku z tym moje drzewo decyzyjne się rozwarstwia. Wiesz, co mnie głównie powstrzymywało przed nagrywaniem na Instagram? Taka refleksja, że ja to teraz muszę robić regularnie. Wiesz, przez kolejny rok powiedzmy, codziennie, co drugi dzień i ta skala tego, że wiesz, niektórzy mówią, że nie widzisz lasu, bo ci drzewa zasłaniają. Ja mam dokładnie na odwrót. Ja nie widzę drzew, bo mi las zasłania. Nie widzę tego pierwszego kroku. No i talent, z którym mam taki love-hate relationship, to jest maximizer. I myślę, że z tego też wynika moja trudność z tymi dłuższymi zadaniami, bo właśnie strategic i maximizer sprawiają, że ja ciągle myślę, że to może być lepiej, że to nie jest optymalnie. Ja nie uważam siebie za perfekcjonistkę w tym sensie. Literówki w moich postach znajdują ludzie codziennie, ale właśnie jeżeli to jest taki bardziej długoterminowy, wielowątkowy projekt, to widzę mnóstwo zależności i staram się przed każdym zabezpieczyć, a to się robi nieskończona liczba kombinacji. A to jeszcze tylko dopytam, ostatnie w sensie tutaj pytanie w tym kontekście, to jak pokonałaś tą barierę z nagrywaniem tych rolek na Instagramie? Bo mówisz, że na początku właśnie ta obawa o tym, że to teraz trzeba będzie regularnie, że w ogóle tam strategiczne podejście, pewnie jakiś content strategy, w ogóle cuda. Jak to obeszłaś? Czekaj, jak to Sylwia Królikowska kiedyś napisała? To było jakieś takie fuck it, let's do it, coś tylko, że to się rymowało, więc totalnie, Sylwia, przepraszam, przekręciłam. Ale to było coś takiego. Więc ja rozłożyłam to sobie na chyba pół roku, znaczy nieświadomie. Bo na początku napisałam tam 5 scenariuszy, potem za jakieś 2 miesiące nakręciłam te 5 rolek,
Potem za jakieś kolejne 2 miesiące miałam poczucie zrywu i je zmontowałam. Ściągnęłam CapCuta, wiesz, ja nagrywam to na jednym ujęciu i tylko wycinam duble, więc to jest powiedzmy łatwy montaż. I któregoś dnia się obudziłam rano i takie właśnie miałam fuck it, let's do it i po prostu wrzuciłam jedną rolkę, potem drugą, potem trzecią. I potem nie miałam materiału, więc przez te tam tydzień czy coś nie wrzucałam nic i zobaczyłam, że świat się nie zawalił. Wiesz, chyba miałam taką refleksję. Więc chyba klasycznie to, co radzą, żeby po prostu spróbować i potem się zacząć zastanawiać. Więc to trwało bardzo długo i miało wiele etapów. Więc tak po trochę. Okej, dobra. No dobrze, no to teraz widzisz, kraftowanie i przekształcanie pracy rzeczywiście w największym stopniu dotyczy tych zadań, które jednak są dla nas jakieś takie bardziej ciermiężne, tak? Czyli tutaj mówiłaś w kontekście tych swoich przykładów właśnie o tych takich długich, rozłożonych w czasie zadaniach, gdzie nie widać jakiegoś takiego efektu. Patrz, pisanie książki, czy na przykład e-booka. No to właśnie, no to mając świadomość, że to, co ci dodaje energii, to jest taka szybsza gratyfikacja, to jest kontakt z drugim człowiekiem, to jest bardziej rzeczywiście taka adaptacyjność, ale też może jakieś takie wprowadzanie jakichś takich zmian, tak jak rozumiem, czyli też gdzieś taka jakaś świeżość trochę w tym wszystkim, w takim działaniu. To w jaki sposób mogłabyś do na przykład pisania e-booka włączyć kontakt z innymi ludźmi? Albo w jaki sposób mogłabyś przyspieszyć taką gratyfikację szybszą w tym kontekście? Do na przykład takiego zadania. Jasne. Wiesz co? Takie rozwiązanie, które ja sobie wymyśliłam, ale jeszcze go nie wdrożyłam w życie. Na razie tylko tak sobie pomyślałam, że po pierwsze, uwaga, teraz możecie się śmiać, ale zaczęłam używać to-do listy w zeszłym tygodniu. I takie faktycznie poczucie, bo wiesz, cały dzień czasami coś albo robię, albo myślę o robieniu, ale tak naprawdę nie robię. I na koniec dnia miałam takie poczucie, że nic dzisiaj nie zrobiłam. Byłam zajęta, ale nic nie zrobiłam i nic do przodu tak ani nie odpoczęłam, ani w sumie nie posyłam czego do przodu najgorzej. Więc takie poczucie, że mogę sobie faktycznie wykreślać te rzeczy i na koniec dnia mogę na to spojrzeć. To mi dobrze robiło. Takie wyznaczenie sobie 2-3 najważniejszych zadań na dany dzień, takich rabialnych, wiesz, nie, że napisać książkę, bo to jest też chyba to, że ja te cele troszkę niewłaściwie prawdopodobnie framuję, że jest zrobić scenariusz szkolenia. No to nie jest, to jest praca na kilka dni. No tak. Więc i przepisywałam to z listy, wiesz, z dnia na dzień i to było takie frustrujące. Więc rozbicie tego na mniejsze, żeby sobie te gratyfikacje robić. Wiesz, o co chodzi? I że gdybym miała napisać książkę albo e-booka, to prawdopodobnie chciałabym, żeby ona była skonstruowana jako takie mniejsze, krótsze rozdziały. Czyli, że wiesz, to nie jest fabuła, która się łączy, tylko każdy rozdziałik jest w pewnym sensie samostojący, wiesz, samostanowiący. Żeby właśnie też sobie pomóc widzieć progres. Więc mam poczucie, że to by mi mogło pomóc, gdybym sobie te duże zadania rozdzielała na te mniejsze. Tak na głos myśląc. A coś jeszcze może sprawić, że na przykład te zadania nie będą takie monotonne? Tak znając ciebie, jakbyś miała właśnie takim, wiesz, brokatem te zadania obsypać? Jeżeli masz jakiś pomysł, to wal śmiało, bo jeżeli słuchacze mają jakiś pomysł, to też piszcie do mnie, znajdziecie mnie na LinkedInie. Ja naprawdę chcę wiedzieć. Wiesz co, ostatnio czytałam w internecie, że jest online'owe coworki, czyli spotkaniasz się z ludźmi, z 4 ludzi, których mutujecie się, każdy robi swoją pracę, ale podobno fakt, że widzisz innych ludzi wykonujących pracę, to pomaga tobie się skupić na tej pracy, to nie wiem, czy to by zadziałało. No, ale też jest ciekawa opcja. Sprawić, żeby te zadania były brokatem posypane, to ja naprawdę odłocę. No to jest, wiesz, dlatego to nie jest taki proces, który przyjdzie od tak, ale widzisz, już chociażby właśnie świadomość, że rozbijasz znowu, to dla kogoś się może wydawać banalne, szczególnie jak ktoś ma właśnie takie organizacyjne skille, że rozpisujesz zadanie na to-do listy. Pozdrawiam, już rozmawiałyśmy o tym, ona jest mistrzem to-do list. Więc wiesz, porozbijanie tego na małe kawałki i właśnie jedzenie słonia po kawałku, to dla kogoś, mówię, może być, wiesz, po prostu jakiś
wiecie, jakie to ma znaczenie w ogóle w kontekście budowania zaangażowania? Dla kogoś może być w ogóle groundbreaking. Z drugiej strony, no właśnie, jeżeli widzisz siedzenie samodzielnie i pisanie właśnie jakichś książek, e-booków właśnie w jakimś takim właśnie procesie takim, że siedzisz i się co chwilę rozpraszasz, to właśnie na przykład oszukanie tego w taki sposób, że się wgrywa z kimś właśnie na jakiegoś takiego kola nieproduktowego, w sensie, że jest produktywne takie spotkanie, gdzie wszyscy gdzieś tam pracują w tle i mają taką pracę głęboką. Też słyszałem o takich opcjach, ale nawet nie pomyślałem w tym kontekście. Ale to też jest jakaś opcja, nie? Że są inni ludzie, czyli teoretycznie tak jakbyś była w jakimś takim coworku trochę, nie? Ale i się skupiasz na pracy, jednak gdzieś tam ludzie czasami, wiem, że są też w taki sposób się jakieś tam dopingują, że to jest trochę taki cowork, ale też / partnerzy produktywności, nie? Czyli gdzieś tam się czasami ludzie deklarują, co by się chciało zrobić w tym tygodniu, siedzimy razem na tych kolach i sprawdzamy, jak tam ci poszło, nie? Więc jest jakaś taka motywacja, czy nawet jakiś sposób na oszukanie tego systemu, nie? Więc to już są rzeczywiście jakieś takie opcje. Ja bym się zastanowił na przykład w kontekście rzeczywiście, jak tych więcej ludzi w ten proces wprowadzić, bo rzeczywiście, jeżeli dla ciebie ten networking jest ważny i takie relacje 1 na 1, no pytanie, czego miałyby dotyczyć na przykład te książki czy e-booki, ale na przykład może jakby każda książka, czy każdy rozdział, czy każdy jakiś tam element opierał się na jakichś wywiadach, jakichś prawdziwych case'ach, gdzie ty poznajesz ludzi, a potem opisujesz to na przykład w jakiejś formie na przykład tego e-booka, albo że masz jakiś taki temat teoretyczny i szukasz takich historii, które gdzieś tam to wzbogacają tak ludzko. Nie wiem, to mi tak przyszło, ale znowu to jest w procesie jobcraftingu, znowu to nie jest tak, żebym ja ci coś narzucił, tylko ten proces powinien gdzieś tam się zacząć w środku i najlepsze efekty dają te rzeczy, które działają po prostu dla nas. Jasne. Dzięki. Na pewno będę testować i na pewno będę jeszcze o tym myśleć, jak przekształcić tę swoją pracę, bo to zdecydowanie jest dla mnie cel na te najbliższe miesiące, żeby właśnie znaleźć sposób na to, żeby te rzeczy, o których ja wiem, że są ważne i które ja wiem, że są produktywne dla mnie, dla mojej działalności, ale do których jest mi się tak ciężko zebrać, więc zdecydowanie potrzebuję znaleźć tutaj jakieś rozwiązanie win-win. Odrzucenie ich. Trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Dobra, dzięki wielkie, Bartek. To kończąc, powiedz, czy jest coś, co nasi słuchacze mogą sami zrobić na początek? Jakie pytania powinni sobie zadać, od czego powinni zacząć, jaki powinni być ich pierwszy krok na drodze ku kształceniu ich pracy? Wiesz, ja myślę, że pod kątem to ćwiczenie, które zrobiliśmy teraz, czyli spojrzenie na naszą pracę i na nasze zadania właśnie pod kątem takim stricte energetycznym. Co mi daje energii, co mnie motywuje w pracy, a co mi tej energii zabiera. I zastanowienie się, co w takim razie, bo wiesz, ta część, która jest taka dla nas angażująca i motywująca, to z nią jest wszystko okej. Problem jest z tymi właśnie elementami, które nas drenują energetycznie i warto rzeczywiście cały proces przekształcania pracy zazwyczaj się opiera nie też na wszystkich tych elementach, ale czasami na takich, które czasami są tym największym kamieniem w bucie albo tak są najbardziej dla nas frustrujące i warto się zastanowić, co ja mogę zrobić z tym jednym zadaniem, że nawet jeżeli, no bo zakładam, że skoro ja mam to zadanie w obowiązkach, no to już nie mam opcji, żeby to komuś zdelegować, czy tam kogoś do tego zadania zatrudnić, albo tam dać innemu członkowi zespołu, nie? Czyli to po prostu zostaje u mnie. No chyba, że tak jak mówiliśmy wcześniej, pójdę do szefa, pogadam i może rzeczywiście jest jakaś opcja, żeby na przykład ktoś mi nawet w tym zadaniu pomógł, bo to już też jest jakaś opcja na przekształcenie naszej pracy. Więc co ja mogę zrobić, żeby te najbardziej drenujące mnie energetycznie zadania były dla mnie przyjemniejsze, żeby dawały mi więcej satysfakcji. Choćby to polegało właśnie tylko na tym, że włączę sobie jakąś ulubioną muzykę w tle na słuchawkach, kiedy będę to zadanie wykonywał. Jeżeli to nam pomoże i to w jakiś sposób pozwoli przejść przez te zadania i na przykład wrócić się, skupić na tych bardziej angażujących i motywujących nas tematach, no to już jest, wiesz, wygrana. Super, dzięki. To drodzy słuchacze, jeżeli wy macie jakieś swoje takie zadania, które pozbawiają was energii i znaleźliście jakiś sposób na to, żeby sobie z nimi poradzić, to napiszcie w komentarzu pod tym odcinkiem, jeżeli słuchacie na YouTube albo Bartkowi na LinkedIn, bo wasze historie na pewno bardzo pomogą. O tak, będą jako case study do warsztatów i do kolejnych webinarów. Więc dzielmy się tym dobrem. Jeżeli ktoś ma rozwiązanie na moje, to ja bardzo, bardzo, bardzo proszę, podzielcie się nim. No super.
Dobrze, to dziękuję Ci bardzo, Bartek. Wspaniale było Cię mieć jako gościa w Twoim podcaście. Dzięki jeszcze raz za zaproszenie. Super było pogadać. Fajnie, lubię tą formę i myślę, że teraz mi przyszedł do głowy sposób chyba na kraftowanie mojej pracy podcasterskiej, po prostu zapraszać gościnnych prowadzących do podcastu, więc fajna opcja. Win-win. Świetnie. Tak jest. Dzięki i do usłyszenia. Jeśli zainteresował Cię temat jobcraftingu i przekształcania pracy i czujesz gdzieś tak wewnętrznie, że potrzebujesz zatroszczyć się o Twoje poczucie sensu w pracy, no albo z drugiej strony, jeśli jesteś liderem lub liderką zespołu i chcesz pomóc Twoim pracownikom zwiększyć ich zaangażowanie albo satysfakcję z ich życia zawodowego, no to bardzo chętnie Ci w tym pomogę. W takim wypadku wystarczy, że zajrzysz na moją stronę www.zwinnościosobista.pl, oczywiście bez polskich znaków, no i tam możesz sprawdzić, w jaki sposób możemy współpracować, a także możesz się umówić na zupełnie bezpłatną konsultację, podczas której porozmawiamy o Twoich potrzebach. No a na ten moment z mojej strony to już wszystko. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku.